Jeśli jesteś po menopauzie, te produkty mogą działać przeciwko tobie, przyspieszać odkładanie tłuszczu, osłabiać serce i kości. W tym odcinku poznasz 7 grup, na które warto uważać. Pierwszą grupą jest czerwone mięso, które od lat budzi kontrowersje. Z jednej strony jest pełnowartościowym źródłem białka, żelaza chemowego, czyli tego najlepiej przyswajalnego, jak również cynku, witamin z grupy B, a zwłaszcza witaminy B12 ważnej dla układu nerwowego. U osób starszych i kobiet po menopauzie umiarkowane spożycie nieprzetworzonego mięsa może wspierać mięśnie, które po 50 roku życia stopniowo słabną. Po tym wstępie pełnym pozytywów wydaje się, że mięso jest idealnym składnikiem diety. Jednak jest też druga strona medalu. Badania wskazują, że nadmierne spożycie czerwonego, przetworzonego mięsa, czyli np. kiełbasy, szynki czy boczku, zwiększa ryzyko chorób. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem sklasyfikowała czerwone mięso jako prawdopodobnie rakotwórcze dla człowieka, czyli znajduje się w grupie 2A, a przetworzone mięso czerwone jako rakotwórcze dla człowieka. I to już jest grupa pierwsza, czyli ta bardziej niebezpieczna. Wynika to m.in. z obecności szkodliwych substancji powstających podczas przetwarzania i obróbki cieplnej. Przykładem są azotyny stosowane do konserwacji, które chronią przed bakteriami, ale podczas podgrzewania mogą tworzyć nitrozaminy, związki o udowodnionym działaniu rakotwórczym. Wysokie spożycie czerwonego mięsa wiąże się głównie z rakiem jelita grubego, a także chorobami sercowo-naczyniowymi i nadciśnieniem. Jednak pamiętaj, że nie każde spożycie czerwonego mięsa jest groźne. Kluczowe znaczenie ma ilość i sposób przygotowania. Grillowanie i smażenie w wysokiej temperaturze zwiększa powstawanie rakotwórczych związków, natomiast gotowanie czy duszenie wiąże się z mniejszym ryzykiem. Eksperci zalecają ograniczenie spożycia czerwonego mięsa, zwłaszcza przetworzonego, i wybieranie częściej alternatywnych źródeł białka, np. ryb, drobiu czy roślin strączkowych, np. fasoli czy soczewicy. Kolejną grupą, której należy unikać, a najlepiej w ogóle nie jeść, są fast foody. To symbole współczesnej diety typu szybko i wygodnie. Burgery, hot dogi, frytki czy kawałki kurczaka w panierce są smaczne i łatwo dostępne, ale ich wspólną cechą jest bardzo wysoka kaloryczność przy jednocześnie niskiej wartości odżywczej. Zawierają dużo tłuszczu, soli i sprzyjają stanom zapalnym, a jednocześnie zawierają niewiele błonnika, witamin i składników mineralnych. Regularne jedzenie fast foodów wiąże się ze zwiększonym ryzykiem otyłości, insulinooporności, cukrzycy typu 2 i chorób sercowo-naczyniowych. Kolejną grupą produktów, których należy unikać, są słodycze i cukier dodany. Ciastka, batoniki, czekoladki czy słodzone napoje to źródła tak zwanych pustych kalorii. Dostarczają szybko przyswajalnego cukru, który gwałtownie podnosi poziom glukozy, czyli cukru we krwi. Organizm reaguje wyrzutem insuliny, a po chwili pojawia się zjazd energetyczny i znowu sięgamy po coś słodkiego. To błędne koło, które sprzyja insulinooporności, która jest kluczowym mechanizmem prowadzącym do cukrzycy typu 2. Po menopauzie metabolizm zwalnia, a organizm ma większą tendencję do gromadzenia tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha. Tłuszcz brzuszny jest szczególnie groźny, ponieważ wiąże się z większym ryzykiem cukrzycy i chorób serca. Badania pokazują, że regularne picie słodzonych napojów zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2 nawet o kilkadziesiąt procent. Dlatego warto stopniowo ograniczać cukier i wybierać zdrowsze źródła słodkich produktów. Trzeba pamiętać, że nawet w sokach owocowych 100%, wyciskanych bezpośrednio z owoców, znajduje się naturalny cukier. Dlatego także spożycie soków powinno być umiarkowane. Najlepszym wyborem pozostaje woda oraz niesłodzone napary ziołowe czy herbaty. Wiem, że wiele osób ogląda moje filmy bez subskrypcji, a to właśnie one pozwalają mi rozwijać kanał i docierać z wiedzą do większej liczby kobiet. Dlatego jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, będzie mi bardzo miło, gdy klikniesz przycisk subskrybuj.
Kolejną grupą produktów, których nie należy spożywać, są napoje alkoholowe. Wiele kobiet zauważa, że kieliszek wina czy drink wieczorem zamiast zrelaksować pogarsza sen i nasila uderzenia gorąca. I faktycznie badania potwierdzają, że alkohol wzmacnia objawy menopauzy, zwłaszcza nocne poty, uderzenia gorąca, problemy ze snem i zdrowiem seksualnym. Ale to nie wszystko. Alkohol zwiększa też ryzyko osteoporozy, bo utrudnia wchłanianie wapnia do kości, dlatego stają się one słabsze i bardziej kruche. Do tego dochodzi wyższe ryzyko raka piersi, które w przypadku kobiet pijących regularnie nawet niewielkie ilości alkoholu jest wyraźnie większa. Właśnie dlatego eksperci zalecają, by alkoholu nie pić wcale. Jeśli jednak pojawi się wyjątkowa okazja, warto ograniczyć się do naprawdę małych porcji i pamiętać, że im mniej alkoholu w diecie, tym lepiej dla zdrowia. Kawa w nadmiarze. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba całkowicie rezygnować z kawy. Umiarkowana ilość od 1 do 3 kaw dziennie może być bezpieczna, a nawet korzystna. Problem zaczyna się wtedy, gdy pije się więcej mocnej kawy dziennie. Badania pokazują, że kobiety pijące dużo kawy częściej skarżą się na nasilone objawy menopauzalne, takie jak właśnie uderzenia gorąca czy gorsza jakość snu. Dodatkowo nadmiar kofeiny może chwilowo zwiększać wydalanie wapnia z moczem. Efekt ten obserwuje się głównie po wypiciu dużej dawki kawy na raz. Jednak przy umiarkowanym spożyciu i odpowiedniej ilości wapnia w diecie nie powoduje to znaczących strat ani nie zwiększa ryzyka osteoporozy. Dlatego kawa pita z umiarem, najlepiej rano, jest w porządku. W ciągu dnia warto sięgać po napary ziołowe czy herbatę. A jeśli nawet umiarkowana ilość kawy nasila u Ciebie objawy menopauzy, spróbuj ją ograniczyć i obserwuj, czy poprawia się sen i samopoczucie. Produkty wysoko przetworzone to codzienność wielu osób. Mrożone pizze, zapiekanki, paluszki rybne, pulpety i pierogi tylko do podgrzania, gotowe sosy, zupki chińskie, kostki rosołowe, wędliny czy chipsy. Takie jedzenie jest wygodne, ale niesie ze sobą wiele zagrożeń. Dostarcza dużo soli, tłuszczu i cukru, a jednocześnie mało błonnika, witamin i składników mineralnych. Nadmiar soli zawartej w przetworzonej żywności sprzyja nadciśnieniu, które po menopauzie jest szczególnie niebezpieczne, bo rośnie tak zwana wrażliwość na sód, pierwiastek, który występuje w soli. To zwiększa ryzyko udaru i chorób serca, a dodatkowo przyspiesza utratę wapnia z kości. Badania pokazują też, że kobiety po menopauzie jedzące dużo wysoko przetworzonej żywności częściej skarżą się na nasilone objawy, takie jak uderzenia gorąca, problemy z pamięcią i przewlekłe zmęczenie. W diecie zachodniej, czyli takiej, gdzie żywność przetworzona jest na porządku dziennym, dawka soli jest często przekroczona 2, a nawet 3-krotnie. Warto więc ograniczać takie produkty i czytać etykiety, bo nie wszystkie produkty gotowe do odgrzania są złe, niektóre mają dobry skład. Najlepiej gotować w domu, używać ziół i przypraw zamiast gotowych mieszanek czy sosów w proszku. Pamiętajmy jednak, że sód jest niezbędny do życia. Trochę możemy posolić potrawy, ale jeśli jemy też jakieś przetworzone produkty, to tam na pewno już jest sól, więc wtedy dosalać właściwie nie musimy. Wiele wyrobów cukierniczych, takich jak pączki, drożdżówki czy gniazdka, zawiera oprócz dużej ilości cukru tłuszcze trans. To jedne z najbardziej niebezpiecznych rodzajów tłuszczu, ukryte w utwardzonych margarynach, które często wykorzystuje się do wypieków. Źródłem tłuszczów trans mogą być również produkty, które na pierwszy rzut oka wydają się mało tłuste, np. kruche ciastka czy herbatniki. W tym przypadku także stosuje się utwardzonych margaryn, bo to one nadają wypiekom charakterystyczną kruchość. Tego rodzaju tłuszcze są tanie i powszechnie wykorzystywane w przemyśle spożywczym, dlatego tak łatwo je spotkać w gotowych słodyczach. Problem w tym, że tłuszcze trans zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, udaru czy nowotworów, w tym raka piersi u kobiet po menopauzie, oraz nasilają stan zapalny w organizmie. Dlatego najlepiej całkowicie eliminować produkty z utwardzonymi tłuszczami i pączki czy drożdżówki traktować jako okazjonalną przyjemność, a nie codzienny podwieczorek. Po menopauzie szczególnie warto unikać czerwonego przetworzonego mięsa, żywności wysoko przetworzonej, słodyczy i słodkich napojów, alkoholu, nadmiaru kawy,
fast foodów i wypieków cukierniczych. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko chorób serca, osteoporozy, cukrzycę i złagodzić część objawów menopauzy. To nie znaczy oczywiście, że trzeba być perfekcyjną i nigdy nie sięgnąć po sos w proszku czy salami, ale im rzadziej te produkty pojawią się w diecie, tym lepiej dla Twojego zdrowia i samopoczucia. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak odżywianie może wspierać Twoje zdrowie po menopauzie, zasubskrybuj mój kanał. Zachęcam Cię też do obejrzenia moich wcześniejszych materiałów. Klikając w tę miniaturę poznasz 9 produktów, które warto włączyć do swojej diety po menopauzie, a w tym filmie opowiadam, jak zmieni się Twoje zdrowie po 14 dniach bez cukru. Dziękuję, że zostałaś ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.